Mrok poranka wstawał powoli nad bagnami Sprewy. Pnie olchowe wyrastały z mokrej ziemi jak czarne zęby. W powietrzu wisiała mgła, gęsta, ciężka, jakby sama ziemia oddychała parą. Ten krajobraz nie należał do nikogo, a jednak dziś miał stać się bronią. Rok pański 1005. Między cesarstwem a Ducatus Polonie od 3 lat trwała gra o wpływy i o prymat. Po śmierci Ottona III rozpadł się układ, który łączył dwie potęgi. Na jego miejsce wkroczyli ludzie o twardych sercach. Bolesław Chrobry, książę Polan, mąż dumny, przewidujący, gotów cierpliwie czekać na własny moment. Henryk II, cesarz. Nieprzejednany, surowy, przekonany, że władza cesarska jest mieczem, a inni władcy są jedynie jego wasalami. Obaj uważali się za prawowitych dziedziców wizji jedności chrześcijańskiego świata. Obaj chcieli być tym, którego imię zapamiętają wieki. Pierwszy etap tego konfliktu miał rozstrzygnąć się nad małą rzeką o kapryśnych brzegach. W katedrze merseburskiej zapisano wówczas dzieje świata. Kronikarz Dietmar, duchowny wielkiej powagi, zanotował słowa, w których pobrzmiewał niepokój. Książę Bolesław zuchwale i śmiało czynił to, czego inni bali się nawet pomyśleć. Był w tym podziw i było ostrzeżenie. Od 1002 roku Chrobry prowadził politykę świadomą, zimną jak stal. Zajął Milsko, Łużycę, otarł się o Miśnię. Wszedł do Pragi niczym pan, choć nie dla siebie tę koronę zatrzymał. Europa patrzyła, Henryk II również. Zamki wzniesione na wzgórzach Saksonii patrzyły wtedy na wschód, jak oczy zduszonego gniewu. Po śmierci młodego Ottona III 24 lipca 1002 roku w Merseburgu odbył się zjazd książąt niemieckich, podczas którego możni Rzeszy obrali na króla Henryka Bawarskiego, przeciwnika wspieranego przez Bolesława Eckharda I, mającego odmienną od zmarłego Ottona III wizję cesarstwa. Panowie margrabiowie, proszę o spokój. Panowie, po śmierci cesarza Ottona Rzesza potrzebuje silnej dłoni. My, margrabiowie i książęta, uznajemy, że tylko Henryk z Bawarii może utrzymać jedność królestwa i obronić nasze granice. Dlatego ogłaszamy go królem Niemiec. Podczas gdy Otton marzył o uniwersalistycznym imperium Zachodu łączącym w sobie Romę, Germanię i Galię i może Ducatus Polonię, Henryk II dążył do wzmocnienia władzy niemieckiej i podporządkowania sąsiednich ludów. Na zjeździe pojawił się również Bolesław Chrobry, który próbował wykupić od nowego władcy Miśnię, kluczowy punkt w polityce na wschodzie. Negocjacje zakończyły się jednak niepowodzeniem. Podczas uroczystości doszło do dramatycznego incydentu. W otoczeniu królewskiego dworu polski książę został napadnięty przez tłum zbrojnych. Tylko interwencja księcia saskiego Bernarda oraz margrabiego Henryka uratowała życie Bolesławowi. Wdzięczny za ocalenie Chrobry obiecał margrabiom wsparcie, po czym niezwłocznie opuścił Merseburg. W drodze powrotnej do kraju spalił gród Strzałę, ważny punkt strategiczny i bazę wypadową Niemców na Polskę, uprowadzając jego ludność za łapę. Tak zakończył się zjazd w Merseburgu, a wraz z nim zakończył się czas pozorów między księstwem Polan a Niemcami. Rozpoczęła się wojna. W Merseburgu na dziedzińcu, gdzie zbierały się rycerskie poczty, panował zgiełk. Konie rżały, żelazo dźwięczało, chłodny, powstrzymany gniew wisiał w powietrzu.
Przy sztandarze z czarnym orłem stał Henryk II. Jego twarz była spokojna, lecz w tym spokoju czaiła się decyzja. Do niego podszedł rycerz Otto z Miśni. Panie, mówią, że Bolesław nie wyjdzie nam naprzeciw. Ukrywa się w lasach. Nie ukrywa się. On czeka. Droga przez Sprewę jest trudna, bagna tam zdradne. Tym bardziej musimy przejść. Cesarz nie zawraca. Słowa, które później miały ważyć jak kamień. Wyruszyli. Chrobry wiedział, że nie może wygrać bitwy w polu. Zachodnia armia była ciężka, lepiej zbrojna, pewna siebie. Za to teren mówił po polsku. Las znał kroki swoich ludzi, rzeki pamiętały ich przeprawy, bagna wybierały swoich panów. Główna armia czekała w głębi kraju. Na przedzie działały chłopce podjazdowe, lekka jazda, łucznicy, zwiadowcy, ludzie, którzy potrafili zniknąć w gęstwinie jak cienie. Titmar pisał: Polanie wynurzali się spośród drzew niczym duchy lasu, zabijając i znikając bez śladu. Nie zdobywali chwały, zdobywali czas. Gdy cesarskie wojska dotarły nad Sprewę, zobaczyły rzekę, która nie wyglądała jak rzeka. Nie było tu jednego nurtu, nie było prostego przejścia. Sprewa płynęła dziesiątkami małych koryt, rozlewisk i trzęsawisk. Mosty były spalone, brzegi rozkopane i podmyte, drzewa obalone przez Polaków, tworząc labirynt. Cesarz rozkazał budować nowe przeprawy. Ludzie brodzili w wodzie po uda, konie ginęły w bagnach, tabory grzęzły. Każda godzina była walką z ziemią, nie z wrogiem. A w nocy strzały, krótkie uderzenia jazdy, krzyki rannych, cisza. Noc zapadała ciężko w obozie cesarskim. Henryk II siedział nad pergaminem rozłożonym na beczce. Do namiotu wszedł biskup Erkenbald. Panie, wojsko słabnie. Nie wypada cesarzowi zawracać, ale chyba będziemy musieli. Mówią, że rzeka jest przeciw nam. Panie, musisz podjąć decyzję. Musimy się przebić. Idziemy na Poznań. Tymczasem po drugiej stronie lasu przy ukrytym brodzie stał Chrobry. Nie błyszczał stalą, nie stał na wzgórzu jak bohater malowideł. Stał w cieniu drzew przy koniu z ręką opartą o siodle. Do niego podszedł wojownik młody, ale o oczach dusz ciemnych od wojny. Książę, uderzmy teraz, póki saskie psy są słabe. Książę mówił niegłośno, lecz pewnie. Nie, ta bitwa już jest nasza. Henryk II podjął decyzję w milczeniu, nie ogłosił odwrotu, polecił zmianę marszu. Każdy rycerz wiedział, co to znaczy. Tylko słowa nie padły. Chrobry wygrał bez bitwy. Zwyciężył ziemią, czasem cierpliwością. Partyzancka wojna, ciągłe uderzenia z zaskoczenia i nękanie cesarskiego wojska w puszczach oraz na bagnach doprowadziły Niemców do wyczerpania. Każda kolejna zasadzka pogłębiała chaos w obozie Henryka, a rosnące straty w ludziach i zapasach podkopały morale. W końcu to sami podlegli mu książęta błagali o zatrzymanie marszu. Zmuszony naciskami swoich stronników, Henryk zarządził postój o 2 mile od poznańskiego grodu, rezygnując przynajmniej chwilowo z dalszej ofensywy. Do rozmów pokojowych doszło na terenie grodu poznańskiego na Ostrowie Tumskim. Warunki, jakie narzucono Polsce, były bolesne. W wyniku porozumienia kraj utracił Łużycę, Milsko oraz Czechy. To nie koniec wojny. Skończy się ona pokojem w Budziszynie w 1018 roku.